Cześć kochani, witam Was na kanale Prosty Styl Życia raz, dwa, trzy. Dzisiaj z Wami zrobię zupę ogórkową ze śmietaną na rosolę z niedzieli. Już Wam tylko pokażę, jak wygląda rosół. Wyciągam go właśnie z lodówki. Przepraszam. Widać? Tak, widać. Zrobiła się galaretka dosłownie. Troszeczkę w tamtą. O, super, super. Dosłownie galaretka. Także już Wam mówię, co będzie potrzebne do mojej ogórkowej z niedzielnego rosołu. Myślę, że 5 ziemniaków wystarczy. 5 takich chudzinek marchewek. 2, 4, 6, 7 ogóreczków. Takie nieduże mam, widzicie. Śmietana słodka i oczywiście wleję też tą wodę z ogórką, bo jest bardzo pyszna. Próbowałam. Już zaczynam kroić ziemniaki. Pokroję w kosteczkę. Marchewkę i ogórki będę ścierała na tarce. Spójrzcie proszę, pokroiłam ziemniaki w kosteczkę, wymyłam je, zalałam dosłownie odrobinkę ponad poziom ziemniaków wodą, wstawiłam do gotowania. Jak już będą prawie miękkie, to do Was wrócę. Już z Wami jestem, minęło dokładnie 14 minutek i ziemniaki już są mięciutkie. Mięciusieńkie, ja je spróbowałam. Spójrzcie proszę tylko, jaką ja mam małą kosteczkę. A Wy będziecie gotowali wedle tego, jaką macie kostkę ziemniaków, tak? O. Ja teraz do tych ziemniaków włożę ogórki. Ogórki wszystkie starłam, a marchewki jedną, tą największą zostawiłam, bo stwierdziłam, żeby było za dużo marchewki. Także teraz, kiedy ziemniaki już są mięciutkie, wrzuciłam ogórki, marchewkę. Ja sobie tutaj wstawiłam rosół, żebym mogła go przecedzić do tego garnka. Robię to dlatego, ponieważ w tym rosole jest już lubczyk, pietruszka, a ja bym chciała dodać świeżą zieleninkę. Także przelewam przez sitko. Jeszcze Wam tylko powiem, że ogórki i marchewkę tarłam na tych dużych oczkach na tarce. Teraz wlewam od razu wodę spod ogórków. Przykrywam. I tak będę gotowała około 15 minut. Od czasu, od kiedy zaczęła się zupa gotować, nastawiłam budzik na 15 minut i tak gotuję z uchyloną pokrywką. Po 15 minutach
wleję śmietanę. Ja używam śmietany słodkiej, więc nie trzeba jej hartować. Ten kartonik ma 300 ml. Ja wlewam prawie całą. Zerknę tylko. Wsypię też zieleninę. Mam tutaj 2 łyżki koperku, łyżkę pietruszki i łyżkę lubczyku. I tak za 5 minutek ja sobie spróbuję zupę i doprawię. Doprawiam tylko solą i pieprzem oczywiście. Minęło 5 minutek, ja Wam tylko powiem, że dodałam tylko 1 płaską łyżeczkę soli i obawiałam się, że za dużo śmietany dolałam, ale powiem Wam, że zupa wyszła przepyszna, no idealna, a Wy dodajcie tyle, ile lubicie. Może wolicie dodać kwaśną śmietanę, więc dodajcie kwaśną, tyle, że tą kwaśną trzeba zahartować gorącą zupą. Dobrze, ja teraz wyłączam ogórkową, wyszła przepyszna. Zostawię ją tak na 10 minutek już pod przykryciem, na wyłączonym piecu i za chwilę będę podawała. Także ja Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście ugotowali po rosołku, jak Wam zostanie rosołek, żeby ugotować jakąś zupkę, czy to pomidorową, czy ogórkową, czy kalafiorową. To jest bardzo proste. A i jeszcze tylko powiem, że ja mięso zużyłam do rosołu, tak? Jedliśmy w rosołku, także nie miałam teraz, żeby włożyć do ogórkowej. Jeżeli chcecie zjeść mięso w ogórkowej, to po prostu do ziemniaków wrzućcie sobie jakieś pałki, czy może jakieś skrzydełka. Przecież te ziemniaki można na mięsku ugotować, tak? I później będziecie mieli po prostu sobie co obgryźć. Dobrze, kochani, ja już nie przedłużam, zostawiam Was i za chwileczkę pokażę Wam, jak wygląda zupa na talerzach. Taka ogórkowa nam wyszła z niedzielnego rosołu. Spójrzcie, kochani, zachęcam Was do gotowania, bo akurat z rosołu każda zupa jest bardzo prosta. Sypię koperkiem. I na zdrówko, buziaczki, papa.